Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przeglądacie stare pudełko z pamiątkami, pełne drobnych monet, aż nagle wasze palce natrafiają na coś innego. Coś ciężkiego, zimnego i wyraźnie większego od reszty. Wyciągacie to na światło dzienne i czujecie ten charakterystyczny, szlachetny ciężar, którego nie da się pomylić z niczym innym. To srebro. Ale skąd w pudełku z filipińskim bilonem wzięła się tak potężna srebrna tarcza? Spójrzcie na te detale, na ten majestatyczny budynek i egzotyczny herb. To nie jest zwykła moneta, którą można było zapłacić za kole w Manili. To 25-pisowówka z 1974 roku. Prawdziwy kolos, który skrywa w sobie opowieść o narodzinach potęgi finansowej archipelagu. I choć czas nie był dla niej łaskawy, to właśnie te przetarcia opowiadają nam najciekawszą historię. Dziś zabiorę Was w podróż na Filipiny, by odkryć tajemnicę tego srebrnego giganta, który oficjalnie przestał być pieniądzem zaledwie kilka lat temu. Przenieśmy się na chwilę do Azji Południowo-Wschodniej. Mamy przed sobą monetę z Republiki Filipin. Republika Nang Pilipinas. To wydanie okolicznościowe, wybite z okazji 25. rocznicy powstania Banku Centralnego Filipin. Rok 1974 był dla tego kraju momentem szczególnym, okresem budowania nowej tożsamości gospodarczej. Centralny bank, czyli Banco Central Nang Pilipinas, stał się sercem tego procesu. Moneta o nominale 25 piso była w tamtym czasie wysokim nominałem, rodzajem dumy narodowej zamkniętej w krążku metalu. Co ciekawe, choć moneta ta świętowała rocznicę banku założonego w 1949 roku, to jej życie jako prawnego środka płatniczego skończyło się całkiem niedawno. Została zdemonetyzowana 1 maja 2020 roku. Od tego dnia stała się wyłącznie skarbem kolekcjonerskim. A teraz odrobina inżynierii menniczej, bo parametry tej monety robią wrażenie. To nie jest cienka blaszka, to konkretny kawał kruszcu. Mamy tu srebro próby 900. To bardzo wysoka zawartość czystego metalu szlachetnego, co sprawia, że moneta waży aż 26,4 grama. Dla porównania to niemal tyle samo, co słynny amerykański dolar Morgana. Jej średnica to ponad 38 mm, a grubość dochodzi do prawie 3 mm. Gdy trzymacie ją w dłoni, czujecie, że trzymacie historię. Moneta ma orientację odwróconą, czyli tak zwaną monetarną. Jeśli obrócicie ją wzdłuż osi poziomej, góra stanie się dołem. Rand jest klasycznie ząbkowany, co miało chronić srebro przed tak zwanym obcinaniem brzegów przez nieuczciwych użytkowników, choć tutaj te ząbki są już nieco wygładzone przez lata wędrówki z rąk do rąk. Przyjrzyjmy się teraz tej niezwykłej ikonografii. Na awersie widzimy herb Filipin i uwierzcie mi, tam dzieje się naprawdę dużo. Mamy słońce z 8 promieniami, symbolizujące prowincje, które pierwsze podniosły bunt przeciw Hiszpanii. Są 3 gwiazdy, oznaczające główne grupy wysp. Ale spójrzcie niżej. Po lewej stronie mamy orła harpie, symbol amerykańskiego dziedzictwa, a po prawej lwa morskiego, nawiązującego do czasów hiszpańskich. To cała historia kolonialna Filipin w jednej tarczy. Z kolei rewers to czysty modernizm lat 70. Widzimy tam potężny kompleks budynków Banku Centralnego w Manili. Artysta umieścił go na tle kłębiących się chmur, co nadaje całości niemal boskiego, monumentalnego charakteru. Napis IK25 Anniversario przypomina nam o celu tej emisji. Mimo że moneta jest w stanie obiegowym, wciąż widać tę dumę płynącą z architektury państwowej. I tutaj wchodzimy w serce naszej opowieści, w emocje, które niesie ten przedmiot. Czy wiedzieliście, że pierwszym gubernatorem tego banku był Miguel Quaderno? Człowiek, który musiał podnieść filipińskie finanse z ruin po II wojnie światowej. Ta moneta to hołd dla stabilności, ale jest w niej coś jeszcze. Spójrzcie na tę ciemno-szarą patynę. Ona nie powstała w sejfie kolekcjonera. To efekt lat spędzonych w wilgotnym, tropikalnym klimacie Filipin. Ta moneta prawdopodobnie leżała w czyjejś szufladzie w Manili lub Cebu, zanim trafiła do Europy. Choć wybito jej tylko 90 000 sztuk, co w świecie numizmatyki nie jest wielką liczbą,
to wiele z nich trafiło do normalnego obiegu. Ludzie płacili srebrem, nie do końca zdając sobie sprawę, że wartość samego kruszcu szybko przeskoczyła nominał wypisany na dole. To moneta świadek, która widziała zmiany rządów, kryzysy i wielką nadzieję narodu. A wy? Czy kiedykolwiek znaleźliście w swoich zbiorach coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało na zwykłą monetę, a okazało się srebrnym skarbem? Czy zbieracie numizmaty z tak egzotycznych zakątków świata jak Filipiny, czy raczej trzymacie się europejskich klasyków? Dajcie znać w komentarzach. Czy ten filipiński orzeł i lew morski was fascynują, czy może wolicie prostsze formy? Czekam na wasze historie. Patrząc na to 25 piso, widzę coś więcej niż tylko srebro próby 900. Widzę historię kraju, który potrafił połączyć swoje trudne, kolonialne korzenie w jeden spójny symbol. Ten egzemplarz, mimo swoich rys i wytarć, jest dowodem na to, że prawdziwa wartość nie zawsze tkwi w idealnym stanie zachowania, ale w drodze, jaką moneta przebyła. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 25 piso z 1974 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.